Dla jednych potrzebny, inni za to uważają, że kultowych filmów nie należy ruszać. A twórcy i tak go zrobią. Remake zawsze pełen kontrowersji, choć nie zawsze udany. Jak było w przypadku Koszmaru z ulicy Wiązów? W tym materiale porównam oryginał filmu z 1984 z remake'iem wyreżyserowanym w 2010 roku przez Samuela Bayera. Sprawdzimy, jak wyglądał Freddy i reszta obsady, pokażę Ci, czym różnią się poszczególne ujęcia oraz jak obaj twórcy podeszli do straszenia widza. Na wstępie przybliżę sylwetki bohaterów. Mimo że postaci w obu tych filmach mają do odegrania podobną rolę, to jednak ich charakterystyka nieco się różni. Zacznijmy od kultowego bohatera. Freddy Krueger. W obu wersjach jest zupełnie odmiennie zinterpretowaną postacią. W 1984 roku jawi się jako przerażający, groteskowy potwór uosabiający najgłębsze koszmary. Jego oparzona twarz i nieregularne blizny są surrealistyczne i przypominające bardziej wizję koszmaru niż rzeczywiste rany. Freddy to postać przysiągnięta czarnym humorem, balansująca pomiędzy horrorem a groteską, co czyni go zarówno strasznym, jak i nieco absurdalnym. Postać z 2010 roku jest bardziej realistyczna i psychopatyczna. Jego twarz pokryta licznymi bliznami poparzeń sprawia, że przypomina ofiarę pożaru, a nie nadnaturalnego potwora. Ta wersja Freddy'ego jest pozbawiona humoru i skupia się na psychologii postaci, która przeraża swoją bezwzględnością. Oba podejścia oddają różne oblicza strachu. Jedno groteskowe i surrealistyczne, drugie realistyczne i przytłaczająco mroczne. Przejdźmy teraz do Nancy, bohaterki, która w obu wersjach filmu jest zupełnie inna, ale zawsze walczy z Freddym na swój sposób. W oryginalnym filmie Nancy Thompson jest klasyczną bohaterką horroru, silną, zdeterminowaną i łatwo się z nią utożsamić. Jest zwyczajną nastolatką, która mimo niewinności potrafi stawić czoła Freddy'emu, co czyni ją symbolem odwagi. Natomiast Nancy z remake'u to postać bardziej zamknięta i introwertyczna, odmienna od swojej poprzedniczki. Zamiast bezpośrednio walczyć, działa ostrożnie, często kierując się refleksją, co nadaje jej złożoności i emocjonalnej wrażliwości. Glenn Lantz i Quentin Smith to postaci, które wspierają Nancy w obu wersjach filmu. Pełnią oni zupełnie różne role i oddają inne podejście do horroru. W 1984 roku Glenn Lantz to typowy amerykański nastolatek, przystojny, beztroski i nie do końca świadomy zagrożenia. Jego postać dodaje historii element romantyczny, choć nie angażuje się on w walkę z Freddym tak jak Nancy. W remake'u z 2010 roku pojawia się Quentin Smith, bardziej zaangażowany bohater, który wspiera Nancy w odkrywaniu prawdy o Freddym. Quentin również zmaga się z koszmarami oraz jest bardziej aktywny w walce z Freddym. Przejdźmy teraz do bohaterek wprowadzających widza w świat Freddy'ego Krugera. Tina Gray i Chris Fowles. W oryginalnym filmie Tina Gray pełni rolę pierwszej postaci, która napotyka Freddy'ego. Poprzez jej perspektywę widz zaczyna rozumieć, jak niebezpieczny jest Kruger. Jej dramatyczne odejście, będące kultową sceną otwierającą film, tworzy poczucie zagrożenia i daje odczuć, że nikt nie jest bezpieczny. W remake'u postać Tiny zmieniono na Chris Fowles. W tym filmie jako druga ona mierzy się z Freddym, lecz twórcy poświęcili jej też więcej uwagi, nadając postaci większej głębi. Widz ma czas, by bliżej ją poznać, co sprawia, że jej wątek wywołuje silniejszy efekt emocjonalny. Mimo podobnych ról, twórcy obu wersji filmu przyjęli odmienne podejście do kreowania postaci i ich sposobu działania. Zmianie uległy zarówno cechy osobowości, jak i podejście do odkrywania tajemnicy, a nawet wiek bohaterów. W oryginale są to typowi młodzi nastolatkowie, podczas gdy Samuel Bayer postawił na bardziej dojrzałe postacie, co nadaje opowieści zupełnie inny charakter. Mam cię. Przejdźmy może do kolejnej części tego materiału. Czas na zestawienie ujęć z obu tych filmów. Co nakręcono tak samo, a co znacznie się różniło i przede wszystkim czym. Jako pierwszą weźmiemy pod lupę scenę, w której Freddy Krueger wyłania się zza ściany. W oryginalnym filmie z 1984 roku do stworzenia tej sceny użyto praktycznych efektów specjalnych. Freddy wyłania się zza ściany wykonanej z elastycznego materiału przypominającego gumę lub lateks. Aktor wcielający się w Krugera naciskał na tę powierzchnię od tyłu, co sprawiało, że ściana wyglądała jakby się rozciągała, tworząc efekt, który wyglądał niezwykle realistycznie i namacalnie. W remake'u z 2010 roku postawiono na nowsze technologie, a więc bardziej zaawansowane efekty specjalne. Dzięki CGI twórcy mogli pozwolić sobie na bardziej dynamiczne i płynne ruchy, które trudno byłoby osiągnąć za pomocą praktycznych metod. Freddy wyłania się ze ściany w sposób spektakularny.
Cyfrowa animacja pozwalała na niemal dowolne przekształcanie powierzchni, co teoretycznie powinno potęgować wrażenie grozy. CGI, choć wizualnie bardziej złożone i widowiskowe, zdaje się tracić na autentyczności, co może sprawić, że widzowie nie doświadczają tej samej namacalnej grozy. Przyjrzyjmy się teraz jednej z kluczowych scen w obu wersjach – dramatycznemu momentowi w sypialni z początku filmu. W oryginale Wes Craven ponownie postawił na efekty praktyczne, które dziś są swoją drogą uważane za wyjątkowo innowacyjne. Aby pokazać dynamiczne unoszenie się i przemieszczanie bohaterki po ścianach i suficie, twórcy zbudowali specjalny obrotowy pokój. Cała konstrukcja pozwalała dosłownie obrócić przestrzeń wokół aktorki, co dawało wrażenie, że jej postać unosi się w niewytłumaczalny sposób. W remake'u dzięki komputerowym efektom twórcy mogli uzyskać dynamiczne ruchy, które trudno byłoby wykonać przy pomocy tradycyjnych metod. CGI pozwala na znacznie większą swobodę w przedstawieniu nadnaturalnych zjawisk, dając widzom wizualnie spektakularne doznania. Czas na kolejną ikoniczną scenę. Chodzi dokładnie o moment w wannie. W obu wersjach mamy dokładnie ten sam koncept i nawet te same ujęcia. Ta scena znana z obu wersji, wyglądająca w ten sam sposób, została zrealizowana zupełnie inaczej. W filmie z 1984 rękawica Freddy'ego z ostrzami wyłaniająca się spod wody to wynik precyzyjnie zaplanowanego ustawienia. Pod specjalnie skonstruowaną wanną ukryty był aktor Robert Englund wcielający się we Freddy'ego. To właśnie on kontrolował rękawicę, co pozwoliło uzyskać maksymalny realizm i poczucie fizycznej obecności zagrożenia tuż obok bohaterki. Aktorka, która grała Nancy, spędziła około 12 godzin w tej wannie, co pokazuje, jak wiele wysiłku włożono w uzyskanie perfekcyjnego ujęcia. W remake'u z 2010 roku, jak się domyślacie, ponownie wykorzystano CGI. Dzięki nim rękawica Freddy'ego może poruszać się bardziej dynamicznie, a jej pojawienie się spod wody wydaje się płynniejsze. W porządku? Yeah, I'm fine, Mom. Tak, mamo. 9-10. Nie dla ciebie sen. Następnie mamy scenę w więzieniu. Oryginalna wersja i remake prezentują te same wydarzenia, choć w zupełnie innym stylu. Wpływa to oczywiście na atmosferę i ostateczny efekt wizualny. Przyjrzyjmy się, jak obaj twórcy postanowili pokazać tę scenę. W wersji z 1984 bohaterem tej sceny jest Rod Lane. Widzimy, jak przysypia w swojej celi, gdy nagle jego prześcieradło zaczyna się wokół niego owijać, unosząc go w dramatyczny sposób. Całość wygląda tak, jakby Rod stał się ofiarą siły, której nie sposób wyjaśnić. W remake'u natomiast postać Jesse'ego Browna również przebywa w celi, ale przedstawienie jego ostatnich chwil jest bardziej dynamiczne. Zamiast subtelnego oddziaływania na otoczenie, Jesse doświadcza wydarzeń w świecie snu, które mają wpływ na to, co dzieje się w rzeczywistości. Freddy atakuje go, a na jego ciele zaczynają pojawiać się ślady, co w widoczny sposób świadczy o tym, że coś złowrogiego dzieje się w tym momencie. Czemu wrzeszczysz? Jeszcze cię nie naciąłem. Teraz przejdźmy do sceny, w której Freddy atakuje bohatera leżącego na łóżku. To jeden z charakterystycznych momentów, który zapadł w pamięć widzów. W oryginale bohaterem tej sceny jest Glenn Lance, grany przez młodego Johnny'ego Deppa. Glenn zasypia na łóżku, nieświadomy czyhającego zagrożenia. Nagle Freddy wciąga go pod materac, a chwilę później z łóżka wystrzeliwuje fontanna krwi, która uderza w sufit i rozbryzguje się po pokoju. W wersji z 2010 roku widzimy podobną sytuację, lecz bohater nie zostaje zlikwidowany. Quentin Smith, który w tej scenie siedzi obok łóżka, mając za zadanie obudzić Nancy, zasypia i doświadcza koszmaru związanego z Freddy. W tej wersji napięcie budowane jest w sposób subtelny, a sama scena pozostaje raczej symboliczna. Twórcy jednak nie zrezygnowali z wielkiego rozbryzgu. Jest on tutaj przedstawiony w innym kontekście i dotyczy Nancy. Uciekając labiryntami kotłowni, wpada ona w kałużę czerwonej substancji i zapada się w nią. Parę sekund później widzimy, jak wyłania się z wielkiej fontanny, upadając z sufitu na łóżko. Następnym miejscem w świecie Freddy'ego Krugera jest kotłownia. Miejsce, które pojawia się w obu wersjach filmu. W oryginalnym Koszmarze z ulicy Wiązów Wes Craven wykorzystał prawdziwe lokacje, co nadało scenom kotłowni autentyczności i surowego klimatu. Miejsce jest przedstawione jako ciemne i klaustrofobiczne, a dusząca para, metalowe rury i migotliwy blask ognia tworzą niepokojącą atmosferę.
W remake'u reżyser Samuel Bayer również oddaje industrialny klimat kotłowni, ale wzbogaca go nowoczesnymi efektami wizualnymi. Kotłownia w tej wersji jest bardziej żywa. Intensywne efekty świetlne, dźwiękowe oraz CGI sprawiają, że to miejsce wręcz pulsuje energią. Rury zdają się być gorętsze, para wydaje się cięższa, a każdy element otoczenia jest podkreślony tak, by wzmocnić wrażenie mrocznej przestrzeni. Na deser mam jeszcze finałowy moment, który zostawił widzów z niepokojem i poczuciem, że to, co wydawało się zakończone, wcale takie nie jest. W oryginale filmu widzimy Nancy, która po pozornym pokonaniu Freddy'ego wychodzi z domu w słoneczny dzień i spotyka swoich przyjaciół. W jednej chwili drzwi samochodu zatrzaskują się, a pojazd samoczynnie rusza, zamykając pasażerów w środku. W tym samym czasie, ku przerażeniu widzów, ręka Freddy'ego wyciąga się nagle przez okno drzwi wejściowych i wciąga matkę Nancy do środka. W remake'u natomiast końcowa scena jest bardziej intensywna i bezpośrednia. Nancy wraca do domu i prowadzi spokojną rozmowę z matką przed lustrem, gdy nagle za matką Nancy pojawia się Freddy, który zaskakująco przebija ją swoją rękawicą z ostrzami, po czym oboje znikają w lustrze, pozostawiając Nancy w oszołomieniu. Jak widzimy, porównanie scen z oryginalnego filmu i remake'u ukazuje, jak różnorodne podejścia filmowe mogą wpływać na sposób budowania napięcia. Choć oba filmy bazują na tych samych kluczowych momentach, to każdy z nich korzysta z zupełnie innych środków wyrazu. A teraz przejdźmy do tego, jak oba filmy radzą sobie z kluczowym elementem, czyli budowaniem poczucia strachu u widza. Spójrzmy również na różnice w samej atmosferze i narracji obu wersji. Oryginał z 1984 roku buduje napięcie powoli, z subtelnymi, psychologicznymi elementami, które wywołują niepewność. Wes Craven nie stawiał na ciągłe momenty zaskoczenia, tylko na atmosferę i to niepokojące oczekiwanie, co może się wydarzyć. Remake z 2010 roku natomiast bardzo mocno przyspiesza tempo akcji, a groza staje się bardziej brutalna i bezpośrednia. Bayer kładzie duży nacisk na jumpscary, czyli nagłe momenty, które mają wywołać szok i szybsze bicie serca. Dla wielu młodszych widzów to bardziej atrakcyjny sposób na horror, jednak przy zbyt często wykorzystaniu jumpscarów strach staje się bardziej przewidywalny i traci swoją głębię. Film Koszmar z ulicy Wiązów oraz jego remake różnią się w sposobie budowania strachu. Wyżej wymienione różnice wpływają na to, jak odbieramy grozę w obu filmach. Jedni będą woleli subtelność i napięcie Cravena, inni bardziej bezpośredni styl Bayera. Do mnie przemawia bardziej wersja z 1984, a Ty daj znać w komentarzu, którą wolisz. Dziękuję, że dotarłeś aż tutaj. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zostaw coś po sobie w postaci lajka i suba i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!